Cześć! Chciałem Wam chwilę opowiedzieć o jednym z najważniejszych tematów, o jaki pytają ludzie jadący na Islandię, czyli jak się ubrać, a w szczególności jakie buty ze sobą zabrać. I omówimy szybciutko kilka par, pokażę Wam moje ulubione oraz różne inne, w których także można tutaj przyjechać. Ok. Jakie buty zabrać na wyprawę na Islandię, a w szczególności jakie buty zabrać na Islandię zimą? Otóż odpowiedź nie jest prosta. Możliwości jest naturalnie kilka. Zacznijmy od takiej najbardziej podstawowej, czyli typowe miejskie, powiedzmy Adidasy, buty sportowe, no akurat może nie marki Adidas tutaj. Fajne buty, wygodne, bardzo miłe, można w nich wiele godzin spędzić i stopy, nogi się nie męczą. Tylko na Islandii bardzo często mocno wieje przede wszystkim. Przez większość roku trzeba się liczyć z deszczem i bardzo często, ponieważ mocno wieje, no to z takim zacinającym deszczem. No a zimą także ze śniegiem. Zimą nie tylko ze śniegiem, zimą także z deszczem, no ale także przede wszystkim ze śniegiem. Te buty się po prostu nie nadają z tego powodu. No przemakają i są naprawdę nieodporne na temperaturę, więc nie zapewnią nam komfortu, nawet jeśli podeszwa w miarę możliwości zapewnia przyczepność. To nie są dobre buty na Islandię, albo powiedziałbym inaczej, to są bardzo dobre buty na Islandię, ale w funkcji kapci. Jeśli masz tyle miejsca w bagażu, żeby zabrać drugie buty i żeby mieć taki rodzaj kapci, których będziesz używać w hotelu, w hostelu, gdzieś gdzie chcesz zdjąć i dać odpocząć albo wyschnąć butom głównym wyprawowym, to takie buty jako backup super. Drugi dosyć podobny, powiedzmy, model to tak zwane podejściówki. Tutaj akurat North Face'a, moja już jak widać dosyć mocno, no nie wiem czy widać, ale bardzo mocno zdarte podeszwy, chociaż swego czasu były dobre, Vibrama. Bardzo wygodne buty. Odporne na wodę, odporne na śnieg, te noski gumowe zapewniają, że nawet w takich warunkach jak tutaj, jakby w środku stopa jest suchuteńka, nie ma najmniejszego problemu. Są niskie, więc jeśli wdepniemy w głębszy śnieg, no to rzeczywiście tutaj górą się po prostu sypie do tego buta. Ale prawda jest taka, że na Islandii, kiedy jeździmy tylko do tych najważniejszych atrakcji, do tych najbardziej popularnych, to raczej nie mamy do czynienia z zaspami. Tak jak tutaj widzicie, śnieg jest wydeptany, jest przyklepany. No jeśli są jakieś strasznie złe warunki, to prawdopodobnie w ogóle nie jedziemy nic zwiedzać. A jeśli jest ładna pogoda, tak jak dzisiaj, takie buty absolutnie w zupełności wystarczają. Idąc dalej według wysokości cholewki, następne mamy tak zwane midy. Tutaj akurat może nie profesjonalnej górskiej firmy, tylko Timberlandy, ale też bardzo fajne, goretexowe, z całkiem porządną podeszwą, głęboką. Zapewniają świetne trzymanie na takim śniegu, na różnych śliskich nawierzchniach i są znacznie cieplejsze od tych podejściówek. Jeżeli lubisz ciepłe buty, to będą lepsze. Jeśli nie lubisz ciepłych butów, lubisz, żeby buty były takie neutralne, no to też mogą być trochę za ciepłe. Są troszkę wyższe, więc też lepiej chronią tutaj kostkę, lepiej bronią przed tym, żeby się śnieg nie dostawał do środka. Mają trochę takich zalet, ale rzeczywiście są ciepłe. Finalnie oczywiście wydaje się, że każdy jadący na Islandię myśli o takich pełnych butach trekkingowych czy wyprawowych. Takie jak te tutaj, zupełne nówki sztuki, pierwszy ich sezon. Doskonałe buty, ale doskonałe buty przede wszystkim do chodzenia z plecakiem po górach. No albo do chodzenia bez plecaka po górach. Tak? Jeżeli chcesz się wybrać na ten szlak górski, który tu się zaczyna, Fimmvörðuháls, i tam przejść do schroniska, a następnego dnia do Thorsmork, oczywiście wydaje mi się, że tylko takie buty, ewentualnie może podejściówki, jeśli tak wolisz. Natomiast jeśli zwiedzasz Islandię samochodem, to przede wszystkim jeździsz samochodem po Reykjaviku, po Złotym Kręgu, po całym południowym wybrzeżu. Szczególnie jeśli przyjeżdżasz zimą, to prawdopodobnie nigdzie dalej nie pojedziesz, tylko przez 4, 5, 7 dni będziesz zwiedzać to południe, południowy zachód Islandii. Te buty będą Cię trochę męczyć. To jest po prostu taki overkill. Islandię zwiedzamy głównie samochodem, dlatego mój osobisty wybór i buty, których ja tu najczęściej używam i praktycznie używam ich przez cały rok, to są te podejścióweczki. Naprawdę to jest bardzo fajny wybór. Chroni przed wiatrem i deszczem, chroni przed śniegiem
a zapewnia bardzo duży komfort. Jeżeli od czasu do czasu muszę troszeczkę bardziej uważać, żeby nie wpakować się w jakąś zaspę, to nie jest problem, a za to przez cały dzień mam świetne, bardzo wygodne buty, w których się nie męczę. Naprawdę polecam, a jeżeli chcesz się trochę bardziej zabezpieczyć przed śniegiem i mocnym wiatrem, to ewentualnie takie midy, ale też zadbaj o to, żeby to były buty, które są wygodne w samochodzie, kiedy jedziesz, nie wiem, godzinę samochodem albo kiedy jedziesz 15 czy 30 minut samochodem. Naprawdę to muszą być buty wygodne wtedy. Natomiast trochę mniej się martw o to, czy są przyczepne. Nawet ja się tu za bardzo nie przejmuję tym, że te moje ukochane podejściówki mają już bardzo starte podeszwy, ponieważ żeby rzeczywiście się nie ślizgać na takim wyślizganym śniegu, a w szczególności na lodzie, to w zasadzie nawet jeśli założę te buty, to niewiele pomaga. To, co naprawdę pomaga, to raczki. Raczki, przynajmniej w Polsce, ale i tu na Islandii, są, trzeba przyznać, coraz bardziej popularne i jest to w ogóle genialne rozwiązanie. Nie są to takie duże lodowe raki, tylko mniejsze raczki na łańcuszku, tak? Zakładamy je bardzo szybko i sprawnie. Opsa, jeden but. Trzeba tylko sprawdzić, żeby przód założyć na przód i żeby nie były splątane. Drugi but. I mamy buta 100 razy bardziej zabezpieczonego przed ślizganiem się, niż mogłaby mu pomóc jakakolwiek podeszwa. Nawet ta podeszwa z najnowszych Salewów, które przechodzą swój pierwszy sezon i widać po nich, że ta podeszwa jest po prostu nowiusieńka, jeszcze błyszczy w zasadzie i tak będzie się 100 razy bardziej ślizgała niż tak wyposażony but. No i tak, wróciliśmy z miłej małej wycieczki na wulkan Grabrock. Nowe buty trekkingowe kosztowałyby 800, 1000, 1200 zł, nawet więcej, a i tak by się trochę ślizgały, a raczki 50 zł i robią doskonałą robotę. Także raczki to podstawa sukcesu i zimą naprawdę bardzo, bardzo polecam. Koniecznie.